Serdecznie zapraszam do odcinka 21 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Templariusze, część 9. W poprzednim odcinku 20 opowiedziałem o doktrynie Mandejczyków. W tym odcinku opowiem o tajemnym obrzędzie templariuszy. Louisier twierdzi, że templariusze woleli Ewangelię Świętego Jana od innych ewangelistów. Współczesne loże masońskie, twierdzące, że pochodzą od templariuszy, posiadają specjalną wersję Ewangelii, o której mówi się, że została skopiowana z oryginału na górze Athos. Mówi się również, że Bafometowie zachowali się w lożach masońskich na Węgrzech, gdzie do dziś przetrwała zdeprawowana forma masonerii znana jako masoneria joannicka. Jeśli herezja templariuszy dotyczyła joanitów, przedstawiana przez nich głowa mogłaby reprezentować świętego Jana Chrzciciela, co byłoby zgodne z teorią, jakoby słowo Bafomet pochodziło z języka greckiego, oznaczającego chrzest mądrości. Może to potwierdzać teorię Louisiera o pokrewieństwie między templariuszami i bogomilami, gdyż bogomiłowie również posiadali własną wersję Ewangelii Świętego Jana, którą podczas ceremonii inicjacji kładli na głowy swoich neofitów. Uważali oni również Świętego Jana jako sługę rzymskiego boga Satanela. Eliphas Levi posuwa się nawet do oskarżenia templariuszy o dokonywanie okultystycznych praktyk lucyferian, którzy doprowadzili doktryny bogomili do punktu składania hołdu mocom ciemności. Opowiadajmy się za popieraniem wulgarności i większej chwały Kościoła, który prześladował templariuszy, spalał na stosach magów i ekskomunikował masonów. Powiedzmy śmiało i głośno, że wszyscy wtajemniczeni w nauki okultystyczne uwielbiali i zawsze uwielbiać będą to, co jest wyrażane przez ten straszny symbol kozła szabatowego. Tak, w naszym głębokim przekonaniu wielcy mistrzowie zakonu templariuszy uwielbiali Bafometa i sprawili, że był on uwielbiany przez swoich wtajemniczonych. Wygląda na to, że oskarżenie o herezję wniesione przeciwko templariuszom nie wynikało wyłącznie od Kościoła katolickiego, ale także od tajnych stowarzyszeń. Dr Ranking po wielu latach badań doszedł do wniosku, że joanizm jest prawdziwym tropem herezji templariuszy. W swoim artykule opublikowanym w masońskim piśmie zauważa, że wzmianki o templariuszach w Palestynie są jedynie długą opowieścią o intrygach i zdradzie zakonu. Dodaje również uwagi, że od początków chrześcijaństwa były przekazywane przez wieki zbiory doktryn niezgodnych z chrześcijaństwem w różnych oficjalnych kościołach. Ciała nauczające tych doktryn twierdziły, że czynią tak na podstawie autorytetu świętego Jana, któremu zostały przekazane prawdziwe tajemnice założyciela chrześcijaństwa. Potwierdza, że antychrześcijańskie doktryny wspierały sekty gnostyckie, a głównym magazynem tej wiedzy był zakon templariuszy. Czym tłumaczy się wybór świętego Jana za propagowanie doktryn antychrześcijańskich? Dlaczego używana jest metoda zboczenia, która w ekstremalnej formie przybiera postać satanizmu, dążąca do profanacji najświętszych rzeczy? Ponieważ Ewangelia Świętego Jana kładzie szczególnie nacisk na boskość Chrystusa, okultystyczne sekty antychrześcijańskie zwyczajowo uczyniły z niej podstawę swoich obrzędów. Propagandowe ośrodki rzymskie, tworząc fałszywy i iluzoryczny obraz templariuszy jako rzekomych obrońców wiary chrześcijańskiej, zaprzeczają prawdziwemu obrazowi rzeczywistości i może nastał czas na radykalną zmianę naszego postrzegania tej sekty.
Sekta ta bez wątpienia znalazła swoich naśladowców głównie w lożach masońskich. Ze względu na międzynarodowy zasięg wpływów templariuszy można byłoby nazwać ich bardziej współczesnym terminem korporacji albo raczej sekty korporacyjnej. Swój szczytny cel, którym była ochrona pielgrzymów udających się do Świętego Grobu, zamienili na gromadzenie bogactwa i dążenie do coraz większej władzy. Okazuje się, że templariusze nie byli jedyną międzynarodową organizacją działającą od czasów wypraw krzyżowych, ale o tym opowiem w innych odcinkach. Tym odcinkiem kończę rozważania o templariuszach i zapraszam na odcinek 22 pod tytułem Okultyści, część 1.